Cześć, znowu spotykamy się na naszych drogach, aby odbyć kolejny tour, tym razem po samochodzie, jakim jest Mercedes-Benz AMG 45S, ale Porsche przejechał obok, w wersji Breaking Shot, czyli taki mercedeśny kombik. Ale to oczywiście nie jest taki zwykły kombik, bo oczywiście napis AMG do czegoś zobowiązuje. Dlatego tutaj nie od parady pojawiają się takie pięknie wstawione, delikatne, czarne lotki, które robią tak naprawdę dużo roboty na tej grafitowej budzie Mercedesa. Delikatnie, ale bardzo wyraźnie głosząc, że samochód jednak jest nieco sportowy. Co zauważają nawet ci, którzy na tym się nawet do końca nie znają. Ponieważ samochód swoją sportową sylwetką po prostu robi dobre wrażenie. Jak zawsze w nagraniu będę posiłkował się swoimi pracami, czyli swoimi zdjęciami, które w sposób rzeczywisty, ale katalogowy przedstawiają stan samochodu, który trafia na sprzedaż. Jeżeli są tu jacyś zainteresowani, to informuję, że jeśli będzie ogłoszenie aktualne, to link do ogłoszenia znajdzie się w opisie tego właśnie filmu. Ale wracajmy do turystyki po tym samochodzie, a którego design, ta jego cała szata graficzna, projektowa, wewnątrz i zewnątrz, kojarzy mi się ze światem gier, a zwłaszcza z taką jedną znaną Need for Speed. Ciekawe, czy wam również nasuwa się tutaj takie skojarzenie. Ale wracając już do turystyki po naszych samochodach, to powiem wam, że kiedy otwierałem garaż i wchodziłem do niego stając przed samochodem właśnie w tej pozycji, to czasem odnosiłem wrażenie, że patrzę na Maseratiego. Jak może podejrzewacie, powodem tego była jakaś taka podobizna tych przetłoczeń na masce oraz ten chromowany, niklowany lasek na atrapie chłodnicy, która jakoś tak kształtownie troszkę mi przypomina właśnie ten wspomniany model samochodu. No nic, może tylko i wyłącznie mnie tym podobieństwem zalatuje właśnie od Maseratiego, gdy patrzę na ten samochód właśnie z tej perspektywy. Na ulicach Shooting Brake ujawnia swój majestatyczny wilczy wdzięk, bo jego spojrzenie jest właśnie takie jak cała właśnie boczna linia z pięknie opadającym tyłem, jakby u wilczura, jak u wilka. Przynajmniej część z was na pewno się ze mną zgodzi. Jak z tym, że trudno byłoby sobie wyobrazić ten samochód na innych felgach, jak właśnie tylko i wyłącznie na tych 18-calowych aluminiowych felgach z czerwonymi zaciskami, pasującymi tutaj po prostu szykownie, idealnie. Niektóre kobiety, widząc takie buty, myślą sobie, że szkoda, iż nie da się ich nosić. Zajmując się tą stroną wizualną samochodu, zobaczcie, jakiego bryła się pięknie panoramuje, kiedy obchodzimy go dookoła, a boczne lotki prezentują się jak jakieś kły ostre płetwy u agresywnej morskiej ryby. I jeszcze ten gardziel wlotu powietrza od przodu w czarnej, bardzo ładnej, połyskliwej ramie koloru Piano Black. A te materiały znajdziemy nie tylko na zewnątrz samochodu, ale również i wewnątrz, z przodu jak i z tyłu. A z tyłu, analogicznie do przednich wlotów powietrza, w przednim zderzaku znajdziemy pionowe dyfuzory, jako niby wyloty powietrza, które z dolnym dyfuzorem bardzo sprytnie tworzą sportowy charakter tego samochodu, taki wizualny, ale nie zagłuszają również jego elegancji, bo jedno z drugim zostało tutaj idealnie skomponowane, czyli sport i elegancja. Ale skoro jesteśmy przy bocznej perspektywie, powiem wam, że ten samochód nieco kojarzy mi się z Kia Pruki. Albo na odwrót, gdy będziecie widzieć te samochody na ulicy, to zwróćcie na to uwagę, patrząc na nie właśnie od tyłu. Zwracając uwagę na rozrysowanie elementów zderzaku i samego właśnie kąta nachylenia tylnej części samochodu. I jakoś to dziwnie wszystko do siebie podobne. Oj, niestety musicie mi wybaczyć uciekający głos, ale niestety nagrywam, gdy jestem chory. Dlatego trochę tak anemicznie, ale wielu się zastanawia zapewne, jak wypadają tutaj te tylne organki, skoro tu stoimy. Czy są to prawdziwe rury końcówki, czy raczej atrapy? No, są to prawdziwe atrapy. Mnie to osobiście nie przeszkadza, ale wielu osobom, no niestety jakoś to nie pasuje. Za to gdy wielu przykręcało sobie atrapy końcówek, wszystko było ok. Te przynajmniej są idealne. I w razie kolizji możesz sobie dokupić taki zderzak, takie końcówki i możesz dobrać sobie inny wydech, nieuzależniony od końcówki nowego wydechu. Czyli producent jak gdyby cię nie ogranicza, bo na przykład średnica rurek nie będzie pasować do zderzaka. I to jest ważne, zwłaszcza dla osób, które modyfikują samochody, a najczęściej modyfikacji ulega właśnie, co? Wydech w takich autach. Dlatego te atrapy dla mnie nie są takim głupim pomysłem. No dobra, ale już nie będziemy przynudzać, idziemy dalej. Let's go!
Odwiedźmy w tym samochodzie tak ważne miejsce, jakim jest bagażnik. Sportowe auto, ale czy bagażnik duży? Zobaczmy to więc na własne oczy, otwierając samochód, pociągając delikatnie za znaczek, bo elektroniczne siłowniki same nam podciągają jabłkę, a tam gardzią dość duży brzuszek 505 litrów. To jest naprawdę sporo. Co widać po moim porozrzucanym sprzęcie, gdy złożymy fotele, urośnie nam bagażnik do 1370 litrów. Możemy zamknąć bagażnik oczywiście przyciskając guziczek zamykania lub zrobić to z pilota, który jak pałeczka dyrygenta ma władzę nad tym, co dzieje się przed nami. I naprawdę oglądając ten spektakl czuję się jak we filharmonii, bo i samochód zachowuje się z klasą i wygląda z klasą. Oglądaliśmy tutaj z tej perspektywy już chyba wszystko w tym samochodzie, więc zostaje nam zajrzeć jeszcze tutaj pod słynną maskę stajenki. No to wrota otwieramy. Otwieramy je tak jak w każdym typowym samochodzie, chociaż ten jest dość nietypowy. Sorry za takie coś, sam podłożyłem, żeby tutaj po prostu nie pobrudzić, bo samochód jest po detailingu i oczywiście łapkę mamy tu u góry schowaną czerwoną, nie czarną, bo wszędzie kryje się, proszę Państwa, moc. Dobra, maska już nam się uchyla, nie wiem czy dam radę jedną ręką, czy będzie trzeba dwoma. Szukamy, jak to niektórych ludzi, chwytamy za język, no nie? I otwieramy. Jak się chwyci za język, to się czasem otworzą, jak właśnie tu. Tak więc tutaj przed nami się otworzył, przepraszam, Mercedesik, jak widzimy, AMG. Przyjrzyjmy się tu różnym oznaczeniom. Od razu jest okazja do tego, ażeby zobaczyć, czy jest tu naprawdę czysto, czy nic tutaj się nie wydarza na bieżąco, ale widać, że nie. Turbina, no powiem Wam, moja ręka jest tu. No, ręka jest trochę bliżej, tak więc mógłbym chyba włożyć rękę do środka, nie wiem. Takie mam wrażenie, no ale 421 koni mechanicznych zobowiązuje, prawda? No właśnie. Dobrze, przejdźmy tutaj sobie wszystko tak dookoła, jak to się... Dobra, ponawiam nagrywanie, ponieważ telefon mi się po pierwsze przegrzewa, a po drugie przepełniła mi się karta. Musiałem stare filmy usunąć. Dobra, mam tutaj kluczyk do niego w ręce i kluczyk na miejsce na ten kluczyk mamy w tym miejscu. A tutaj dokładnie znajduje się też miejsce na ładowanie telefonu. Zdaje się indukcyjna, ja? To jest taki oczywiście chlebak, który możemy sobie zamknąć, żeby na nic tutaj się nie kurzyło. Jak widzimy, monitorki już są zaświecone. I teraz słuchajcie, oczywiście silnik odpalamy tutaj, że tym przyciskiem, jesteś już przez ten upał, dobra? Nie wiem, czy było słychać to jego przepiękne warknięcie na chwilę. I teraz przyjrzyjmy się tutaj, że wyświetlają nam się ikony. I słuchajcie, ten ekran nie jest dotykowy. Można by odruchowo, jak w Windowsie, chcieć kliknąć tego X-a, ale tego tym palcem nie zrobicie. Natomiast tutaj mamy monitor, który oczywiście ruszycie swoim paluszkiem, on jest dotykowy, natomiast ten nie. Ten monitor obsługujemy z tej pozycji przycisku na kierownicy. Wciskamy, hejo, zamknęło nam się jedno okno, teraz druga informacja o rezerwie paliwa, bo jesteśmy na rezerwie jak samolot podchodzący do lądowania na innym kontynencie. I tak czasem niestety pewnie bywa, że już lecą na oparach, jak to się mówi. No więc kochani, co Wam tutaj wziąć i powiedzieć? Dobra, pójdziemy sobie wziąć i zobaczyć na zewnątrz silnik, jak on sobie mruczy. Tylko chyba muszę mikrofon krawatowy wyłączyć, więc zrobimy uruchomienie raz jeszcze i podejdę w ciszy do niego, żeby Wam nic nie zagłuszyć. Ok? Dobra, robimy działanko. Chodźmy jeszcze na tył, przysłuchać się, jak słychać wydech. Tam oczywiście dźwięk robi się o wiele przyjemniejszy.
Odłożę kamerę, aby wsiąść do samochodu, a wy nasłuchujcie te jego trampki. Nie spodziewajcie się, że tutaj jakoś spałuje porządnie. Wydech. Ale no tak właśnie też jeżdżę. Jak emeryt V8. Przy telefonie nie będą to nie wiadomo jakie doznania akustyczne, ponieważ telefon nie notuje takiego ciśnienia akustycznego też. Więc zamykamy i idziemy, proszę Państwa, do środka już go zobaczyć od wewnątrz. Dobrze, zbliżamy się oczywiście do drzwi, naszych drzwi bezramkowych, które naprawdę pięknie odcinają się od całości świata. Podkreślają sportowość tego samochodu. Piękne, żółte obszycie, pięknymi nićmi. Nie wiem, czy to jest skóra, czy coś, co udaje skórę. To jest oczywiście plastik, ale bardzo dobrze wyglądający fotele. Fotele regulowane oczywiście we wszystkich płaszczyznach. Jest to fotel kubełkowy z emblematem AMG. Jednak niektórzy fotele kubełkowe kojarzą z tym, że nie są regulowane. Ja tak kojarzyłem fotele przynajmniej. No jednak jak widzimy, jest to zupełnie inny komfort. Mamy podparcie pod nogi wysuwane, mamy pochylenie do tyłu, do przodu, jazda fotelem, tył przód oczywiście, wycięcia niby na pasy, ale oczywiście pasów tutaj nie zapinamy. Pasy są, proszę Państwa, tradycyjne. Nie wiem, czy tutaj będzie to widać, czy nie będzie widać. Ja sobie tutaj zamknę, na chwilę sobie schłodzę, bo tu naprawdę na polu robi się dość ciepło. Od razu zobaczcie sobie różnicę przyciemnienia szyb tył a przód. Nie jest jakaś tragiczna, a nawet obraz z tyłu jest dość przyjemny. Tylna szyba też jest przyciemniona, tak więc od razu robimy sobie taki look na tył, na przód i przenosimy się tutaj do dalszego opisu. Fotele kubełkowe, jak widzicie, są naprawdę bardzo głębokie. Tutaj te boczki potrafią dobrze trzymać, dobrze ścisnąć, jak to niektórzy też mówią. Das ist mein Identifikatore. Mój identyfikator. I co Wam o tym opowiedzieć? No nic, że fotel kierowcy również ma swoje pamięci aż na 3 osób. Czekaj, co by było, jakby każdy sobie usiadł na kolanach. Oczywiście schowek na wodę. Nie mam przy sobie jakiejś takiej wody, żeby tam akurat próbować, ale widzę, że tutaj raczej butelka taka 1,5 litra się powinna zmieścić. Pod łokciem mamy bardzo fajny, taki długi podłokietnik pod rękę. Bardzo wygodnie się jedzie. Tutaj nie jest joystick żaden. Każdy próbuje tym jakoś ruszać, manewrować, klikać, ale to nie służy do tego. To jest i wyłącznie takie podparcie nadgarstka do tego pada, którego tutaj mamy, żeby sobie wziąć i coś tutaj poruszać, poklikać. Oczywiście dotyczy on tego monitora. Sobie tutaj klikamy na przykład Home i oczywiście od razu jest to zmieniane. No powiem Wam, płynnie to bardzo wszystko działa. Jeszcze ani razu mi się to nie przycięło. Nie powoduje to żadnych problemów, bo ludzie zawsze pytają o to, czy się zacina. Nie, tutaj się nie zacina, to jest bardzo fajnie. Dobra, ale przechodzimy do tego podłokietnika, co tam w skarbonce się mieści. A no, gdy otworzą się wrota, widzimy USB, nie wiem, czy tam jest, widzicie, jakie USB, pod Wasze telefony, czy nie pod Wasze. Na pewno obsługuje również multimedia, bo jakby to mogło być, że nie. Zobaczmy tutaj różne jakieś, widzę, opcje rozpoznawalne przez ludzi, którzy lubią motoryzację. Sobie zobaczmy jeszcze raz tutaj głębokość tego, proszę Państwa, schowka. Nie chcę tak dokładnie każdej opcji opisywać, ponieważ naprawdę już się spieszę, bardzo się spieszę. I za niedługo niestety, ale ruszam dalej. Fajne jest to, że tutaj przyciski, prawda? Urwałem ścieżkę audio, więc muszę ją teraz dograć. To, co wielu kierowców docenia, to właśnie taki panel, który może nie jest fizycznymi przyciskami, ale przyciskami na dotyk, które bardzo szybko wchodzą nam w pamięć mięśniową i nie musimy grzebać po ekranie komputera, gdy chcemy podgrzać na przykład swoją czy pasażera stronę. Tylko intuicyjnie trafiamy w klawisz i mamy to, co chcemy. Nie patrząc w ogóle tutaj na ten panel, tylko cały czas przed siebie. I o to chodzi właśnie w tym samochodzie, że popatrzcie, siedzę wygodnie i praktycznie tylko tutaj sobie rączką mogę ruszyć. Nigdzie nie muszę nią tutaj latać. Zobaczcie, to jest naprawdę
Wszystko jest tak komfortowo się siedzi, tak wygodnie tu się spędza czas, że nie ma zupełnie dyskusji. Najlepsza loża jakby w Operze Królewskiej, naprawdę. Naprawdę, bardzo dobrze się siedzi. Zobaczmy sobie tutaj na te jeszcze materiały. To są oczywiście takie, wydaje się, plastiki, ale to nie jest plastik, to jest coś w rodzaju takiej miękkiej gumy w dotyku, troszkę jakby skóra, takie dość przyjemne materiały, to już wszystkim znane oczywiście. Wszędzie prowadzone są te obszycia koloru żółtego, a plastiki, te czarne, piano black, nawiązuje oczywiście do wszystkich dodatków, elementów, które widzimy na zewnątrz jako elementy wizualnego tuningu tego samochodu, podkreślające jego oczywiście sportowość. Dobrze, kochani, co my tutaj mamy? Nie będę tutaj wchodził w kontakty, ale sobie przerzućmy, że tak poglądowo, co my tutaj, proszę Państwa, mamy. Jest wiele innych różnych, tych, jak one się nazywają, różnych innych filmów, na których można zobaczyć dokładny rozpis, co tutaj się znajduje na tym komputerze pokładowym, na tych wszystkich multimediach. Jednak Wam tylko tak pokażę orientacyjnie, że oczywiście co mamy z pierwszej ręki, że tak powiem, tutaj dostępne, więc jak coś, to tam sobie jakieś filmy innych blogerów można zobaczyć. Samochód jest wystawiony na sprzedaż, więc tak dokładniej go nagrywam mniej więcej, żeby po prostu bez większych pytań komuś wziąć i wysłać można było filmik, prawda? Słuchajcie, tutaj mamy takie airbagi, głośniki wysokotonowe oczywiście są w słupku, a niskotonowe są tutaj na nóżkach. Schowek dość obszerny, proszę Państwa, głęboko. Ciekaw jestem, czy będzie echo. Nie wiem, było echo? Zobaczy się. Oczywiście tutaj mamy jeszcze dodatkowe takie ratatata. Wszystko pięknie. Oczywiście tutaj LEDy cały czas się prowadzą. To zobaczycie wszystko na zdjęciach, które zrobiłem. Pięknie to wszystko się prezentuje, super. Wysokość pasów, jak widzicie, nie jest regulowana, ale jest zawsze na właściwym poziomie, niezależnie od tego, jakiego wzrostu tutaj osoba wsiądzie. Więc nie będę tutaj się mądrzył. Może zawsze się znajdzie ktoś, kto mu coś nie pasuje. Przechodzimy sobie tutaj przez wszystkie te opcje, zobaczmy. Widzimy od razu, że to nie jest popękane, nie jest powycierane, co zawsze podkreślam, aby... No niestety, dźwięk się z nami pożegnał, a zwracałem tu uwagę na po prostu jakość materiałów, na to, że nie są poprzecierane w tym miejscu, a przecież ręka często w tym miejscu właśnie spoczywa, co wskazuje na ich jakość. Na kierownicy oczywiście tryby, które jak kojarzę można sobie ustawić, jakie chcemy mieć pod rączką. Bo niezmiennie jedno chcemy mieć pod nóżką. Muszę Wam to pokazać. Gdy klikniemy sobie wybór trybu na kierownicy, na ekranie pojawiają nam się właśnie te tryby, gdzie mamy do wyboru charakterystykę samochodu. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Nie przypomina Wam to naprawdę wyboru w menu w jakiejś grze rajdów samochodowych, jak wspomniany Need for. Naprawdę, to tak wygląda. No dobrze, co Wam tutaj pokazać? Tutaj żeśmy obeszli, widzimy tam oczywiście w ciemnościach. Sorry za te pieluszki, ale naprawdę nie chcę tutaj dywaników już pobrudzić. Nie ma co sprzątać. Potem znowu jeszcze po mnie. Że oświetlenie mamy tutaj na pedały. Przestrzeń pasażera również jest oświetlana. I zerknijmy sobie tutaj jeszcze do tyłu, jaką mamy perspektywę. A prezentuje się ona w taki sposób. O, tutaj też nawiewy mają. Jest komfort z tyłu oczywiście. Jest to wszystko bardzo fajnie wygospodarowane. Górny żyrandol z opcjami oczywistymi takimi dla siebie. Taki kryształowy, fajny. Podoba mi się to. Oczywiście zapalenie lampki tutaj. Co to ja nie mogę wcisnąć? Dobrze, zaświeciło się pięknie wszystko. Dobra, jeszcze na krótko omówienie, na szybko, co tutaj mamy na drzwiach. Podgrzewanie fotela, oczywiście 3 pamięci, otwieranie, zamykanie drzwi, regulacja szybami, regulacja lusterkami i otwieranie klapy bagażnika z miejsca kierowcy. I oczywiście w nocy podświetlana listwa AMG z napisem AMG, gaśnica pod fotelem. Jakbyście chcieli się tak jakoś ostudzić troszkę
Dobra, idziemy tutaj na tyły, tylko od tej strony, żeby nie operować z ulicy i nie przeszkadzać innym uczestnikom ruchu. Nie wiem, czy zauważycie to, czy to widać na filmie, ale w momencie, kiedy otwieram drzwi, to szyba uwalnia się spod uszczelki. O, widzieliście? Może się to udało zobaczyć. Dobra, jest tutaj troszkę ciemno, ale mam nadzieję, że się coś uda wziąć i sfilmować. A na pewno tutaj posłużę się znowu moimi zdjęciami, które robiłem. Fotele oczywiście też jak gdyby takie kubełkowe również znajdują się z tyłu. Nie są takie jakieś bardzo głębokie. Oczywiście myślę, że jazda bardziej komfortowa już musi być z pasażerami. I fotele też mogą być już bardziej komfortowe. Miejsca na nogi naprawdę również jest sporo. Ja tutaj usiądę no nie za sobą, bo ten fotel jest sporo już cofnięty. Ale dość wygodnie się siada. Oczywiście jak ktoś ma jakieś dłuższe nóżki, to tutaj w tym świetle można tą gumę właśnie tutaj zaczepić, ale tak poza tym, zobaczcie jak już siedzimy. Bardzo wygodny fotel, on fajnie idzie mi tutaj, wiecie, w tym miejscu pod kręgosłup. Jesteś najwygodniejszy chyba fotel, w którym po prostu z tyłu siadam, jeszcze nie siedziałem z tyłu. Dobra, tak wygodnie mi było, że chyba aż od tych moich westchnień się wziął i wyłączył. No dobrze, no ale już jesteśmy z tyłu, nagrywam dalej. Zobaczmy sobie tutaj, że mamy z tyłu również głośnik wysokotonowy i głośnik niskotonowy, a w drzwiach z panelu sterującego mamy opuszczenie szyb i oczywiście klamecka, proszę Państwa. I wszystko w takich samych materiałach, jak i z przodu, nic tutaj nie zaoszczędzono, bo oczywiście, jak wiecie, w wielu samochodach tylne siedzenia mają jak gdyby troszkę gorzej, jeśli chodzi o miejscóweczkę. No nie. A na górze oczywiście też żyrandol dla czytających sobie w podróży. Wyłączę, żeby nie... Klameczka, haczyk na garniturek. No i co tu jeszcze Wam pokazać? To oczywiście podłokietnik z na napoje uchwytami. Tak one się fajnie regulują, ściskają Ci, dopasowują się do rozmiaru kubeczka. Powiem Wam, że to fajne, no nie? No właśnie, nie pokazałem tego na zdjęciach. I jakby co, dzięki rolecie dojście do bagażnika z miejsca pasażerów z tyłu. Naprawdę bardzo wygodne fotele. Słuchajcie, pokażę Wam. Też oczywiście są poduszki powietrzne tutaj. Jeśli chodzi o dostęp do bagażnika, no to oczywiście i już jesteśmy, że tak powiem, w domu. Popatrzcie, jakie uchwyty. Naprawdę, jak w sportowym samochodzie. Nie jakieś obłe, tylko takie wycinane jak na CNC. Świetne. Dobra, tyle. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj, tak mniej więcej z tej perspektywy. I co? No i chyba Wam powiem, że tyle na temat tego samochodu, na temat jego urokliwości. Nie będzie tu telefonu zaczepić za bardzo, żeby coś pokazać, chociażby w kawałku tej jazdy. Ale może zaraz coś wymyślę, zaraz zobaczymy. Chociaż telefon i tak mi się wyłącza, więc nie wiem, ile czasu by pociągnął. Tak sobie przejrzyjmy ten samochodzik, oglądnijmy na spokojnie z tą kamerką. No i teraz się, popatrzcie, nie wyłącza, no. Dźwięk otwierania drzwi. Taki fajny, delikatnie wygłuszony. Aha, no i co? No i popatrzcie się w ogóle, jak to... Co jeszcze miałem Wam pokazać, to zobaczcie, jak w ogóle szeroko się tutaj drzwi otwierają. To jest prawie 90 stopni. Nieco szerzej niż chyba w normalnych samochodach. Ale ja robię jakieś takie, wiecie co? Wrażenie. Pozytywne wrażenie, bo to naprawdę ułatwia wysiadanie. Zwłaszcza dla jakichś tam na przykład z tyłu osób starszych. No tutaj popatrzcie się, no praktycznie skrzydło stoi na 90 stopniach. Nie wiem, czy to widać, czy nie. No i zobaczmy, jak ten w ogóle samochód się prezentuje, wiecie, z pootwieranymi tymi drzwiami wszystkimi. Niestety znowu się przesiadam na dubbing, a chciałem Wam pokazać ten samochód właśnie w tej formie, w której też mi się podoba, czyli wszystkimi tymi pootwieranymi drzwiami. Wygląda troszkę jak myśliwiec z pootwieranymi klapami podczas jakiejś tam obsługi technicznej na ziemi. Jakaś ta jego forma jest taka, powiem Wam, nieco lotnicza, jakby samolotu jakiegoś bojowego. Nie uważacie troszeczkę? Tak bym na niego nawet nakleił jakieś elementy właśnie kojarzone z takim lotnictwem.
No nic, mam nadzieję, że ta prezentacja Wam jakoś w miarę przeszła przez ekran, przez ucho, mimo że nie jestem, wiadomo, jakimś dziennikarzem motoryzacyjnym. A po prostu, jeżeli mam coś pod ręką, to chcę się z tym Wami podzielić, zwłaszcza jeśli idzie to do sprzedaży, jak właśnie ten samochód. A myślę, nie każde gadanko musi być jakieś takie profesjonalne, choć wiadomo, gdzieś tam człowiek ma to z tyłu głowy i jest troszeczkę to stresujące. Mam nadzieję, że w jakimś tam minimalnym chociażby stopniu Wam się podobało. Mam nadzieję, za jakiś czas uda mi się złożyć i pokazać Wam film, który powstał przy robieniu zdjęć, które mogliście już zobaczyć na tym filmie. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany, oczywiście zasubskrybuj, polubiaj i zaczekamy i zobaczymy, kiedy będzie projekcja tego właśnie Mercedesa na naszych ekranach w wersji studyjnej. Na razie pozdrawiam, bye bye.